Dzień dobry Pani Lidio. Pani jest Dzień poetką. dobry. No tak jak już wspominałam, nie czuję się chyba za bardzo poetką. Po prostu piszę sobie coś czasami do szuflady, czasami coś publikuję na Facebooku i to jest wszystko, co można powiedzieć na temat mojej poezji. No właśnie, ale skoro Pani pisze, no to jest Pani poetką. Tak, dla siebie tak, pewnie tak. Chociaż czasami ja mam niestety, podejrzewam, że większość ludzi ma tendencję do porównywania się z innymi i ja widzę w innych o wiele większy potencjał niż w sobie, no ale ponieważ coś w środku każe mi to robić, więc ja to robię. Oczywiście mam też swoją ocenę na każdy z moich wytworów, więc jeden mi wychodzi tak, że mi się na przykład podoba, w danym momencie jest super, a następnego dnia czytam i myślę sobie, co ty widziałaś w tym super. Tam kilkanaście osób czyta może regularnie, tak w miarę. Nie mam zasięgów jak moja córka na TikToku 40 000, więc to jest takie, no po prostu jest pisanie do szuflady, no taka jest prawda. A czy chciała Pani wydać swoją poezję? Myślałam o tym, ale nie jest to moim priorytetem jakoś wielkim, ponieważ wiem też, jak mało ludzi czyta wiersze. Owszem, na Facebooku podejrzewam, że jak już ktoś tam przewija sobie i ma zainteresowanie humanistyczne, coś tam się kiedyś zetknął z jakąś Szymborską czy Miłoszem, to sobie lubię przeczytać jeden wiersz, sama tak robię i sobie przypominam na przykład coś, co znałam wcześniej i nagle aha, to jest to, co ja lubię. Ale żeby tomiki wierszy kupować, to chyba bardzo niewiele osób to robi. Nawet ja tego nie robię już, więc nie myślałam o tym, żeby to opublikować w takiej wersji papierowej. Raczej myślałam o takim pisaniu właśnie gdzieś na blogu albo na innych mediach społecznościowych. A dlaczego Pani No wobec nie kupuje, dlaczego Pani nie kupuje tomików? bo, bo za mało tego czytam po prostu. W sensie bardziej czytam w tej chwili, to z wiekiem mi się zmieniło. Bardziej czytam rzeczy, które mnie czegoś nauczą, w sensie nawet beletrystyki już mało czytam. Czytam bardziej już, jeżeli to biografie, a ponieważ się cały czas dokształcam, to czytam swoje fachowe książki z tematu, który mnie interesuje. I dlatego nie, no owszem, zajrzę czasem do jakiegoś tomiku, jeden wiersz, bo to nie jest, według mnie poezję się czyta inaczej niż prozę. Po prostu czyta się coś, żeby tam człowieku to rosło i zastanawiać się nad tym trzeba, co tam też tak naprawdę, co do nas dociera z tych słów, które ten autor napisał, bo on podejrzewam zupełnie co innego napisał i o czym innym myślał niż ten, kto to czyta. Zwykle tak jest. Ja coś sobie piszę i tylko ja wiem, o czym ja piszę, a ktoś, kto to czyta, pewnie zupełnie o czym innym myśli, czytając to. A ma Pani Tak sobie to poezję w domu w formie książki papierowej? w ogóle mam swoje. Tak, swoje książki, tomiki poezji innych autorów w domu. Tak, mam, ale to tak już sprzed lat wielu. Bardzo rzadko, no jak mi się coś przypomni, ale to jest właśnie tak, że człowiek, najczęściej ja się z tym stykam, jak gdzieś na Facebooku przewijam coś i widzę, o, ten wiersz znam. I sobie przypominam wtedy i wtedy sięgam. Wtedy zaglądam, co tam jeszcze jest, co by mnie mogło tak poruszyć. I teraz jak był konkurs Nika i wygrała go Urszula Kozioł, to pożyczyłam książkę z jej poezjami z biblioteki, żeby sobie poczytać właśnie, bo bardzo mi się spodobał jej sposób pisania. Mogłabym go porównać do takiej właśnie opisywania rzeczywistości prostymi słowami, takimi jednocześnie bardzo oczywistymi, ale bardzo odkrywczymi w sensie użycia tych słów. To zawsze mi się podobało właśnie też u Szymborskiej. Ona pisała bardzo proste rzeczy, ale uderzające czasami tak człowieka, że między oczy jak kamień. Po prostu człowiek nagle, aha, nigdy bym na to nie wpadła. I
powiem, że mnie to porusza, bardzo mnie porusza w poezji to, i jednocześnie budzi moją zazdrość, że ktoś potrafi takich słów użyć, że jedno zdanie zwala człowieka, tego, który czyta, z nóg. A tutaj kilka słów i nagle jakby ktoś, no nie wiem, otwierał przede mną nowe drzwi. Czy ma Pani swoich ulubionych autorów lub autorki? To są raczej pojedyncze wiersze. Nie potrafię oczywiście w tej chwili przytoczyć, ale to są zarówno klasycy, czyli Słowacki i Mickiewicz, i jacyś tam, jakieś tam Leśmiany, jakieś tam Tetmajery, ale też Norwid, którego nie doceniałam w szkole zupełnie, a teraz widzę o wiele większy potencjał niż kiedyś. Bosch i Herbert. To tak teraz na szybko, co mi się przypomina. Nawet antologię przetłumaczoną przez Barańczaka, antologię poezji angielskiej. Emily Dickinson na przykład. No, nie mam takiej wiedzy, jakby to powiedzieć, usystematyzowanej, że mogła tutaj zacząć rzucać cytatami do czegoś, co akurat mi się przypomniało, mam jakieś skojarzenie, ja w ogóle mam takie w bibliotece różne rzeczy, które leżą latami i nagle mi się przypomina, a chciałabym do tego wrócić i sięgam wtedy po to. I tak jest właśnie, są takie książki, których nie mam ochoty się pozbyć, dlatego że to nie są książki na jeden raz. Bo książki typu beletrystyka bardzo często to są książki na jeden raz, dla mnie przynajmniej. I są też takie, które nie tylko że mam do nich sentyment, ale wiem, że one po prostu niosą w sobie taki przekaz, że warto do nich wracać, tak? Uwielbiam Lema na przykład i zawsze będę go mieć w bibliotece, nie pozbędę się go nigdy. Czy na przykład 100 lat samotności albo Miłość w czasach zarazy, to też się tego nie mam zamiaru pozbywać z biblioteczki, mimo że nie wracam do tego w tym momencie, ale wiem, że to tam jest i mogę sobie do tego sięgnąć i przypomnieć, jak się czułam czytając to pierwszy raz na przykład. Inspirację biorę z własnego życia, z tego, co czuję, z przyrody, z sytuacji, jaka obecnie się wokół nas rozgrywa. Czasami to są wiersze zaangażowane, chociaż ja nie jestem, nie lubię polityki i nie bawię się w te takie rozgrywki na tym poziomie takim, nie wiem jak to określić, że ten jest ta lepsza partia od drugiej. Nie, to nie o to chodzi. Raczej chodzi ogólnie o taką sytuację na świecie i w naszym kraju, ale nie komentuję tego tak jakby próbując nas dzielić, bo też bardzo mi się to nie podoba, że cały czas jesteśmy dzieleni w różny sposób. My jako ludzie. No i właśnie czasem jak mnie coś porusza tak bardzo, że już nie mogę z tym sobie poradzić, to piszę właśnie taki zaangażowany wiersz i na przykład go publikuję, jak mi nagle coś nie przeszkodzi i później już wiem, że nie powinnam. No i różne są reakcje w zasadzie. Zauważyłam, że jak piszę do rymu, to wtedy mam więcej polubień. Jest to wiersz wolny, biały. No to już wtedy jakoś ludzi to chyba zniechęca do czytania. Podejrzewam, że po prostu ludzie mało czytają ogólnie teraz. I nie mają zbyt, to znaczy ja nie mówię, że moje poezje są jakieś ambitne bardzo, ale sama jak czytam coś, jest coś dłuższego, to przewijam. Więc myślę, że my też nie mamy takiej uważności na to, żeby jakiś tekst przeczytać w całości i brakuje nam czasu albo nie wiem, nie umiemy się skoncentrować tak długo. Trudno mi powiedzieć, co jest przyczyną. A co odróżnia według Pani poezję od prozy? Kiedy proza staje się poezją albo odwrotnie? Ja myślę, że to jest, że tak powiem, czasami bardzo cienka granica.
Oczywiście, że są długie poematy i są całe, Herbert pisał całe eseje w sposób poetycki, ale ta kwintesencja, w poezji można to zawrzeć, tak jak mówiłam, zaledwie w kilku zdaniach, to, co na co niektórzy pisarze poświęcają całe elaboraty, wertowując mnóstwo tematów, odnosząc się do jakichś czyichś opinii, a jeśli chodzi o poezję, to czasami po prostu kilka słów wystarczy i człowiek wie, o co chodzi. Nie jest to wyższość poezji nad prozą, bo trudno to oceniać. Tu nie ma co dyskutować, po prostu jedni wolą to, drudzy to. Zresztą ja też nie mówię, że ja wolę poezję niż prozę. Ja jedno i drugie lubię. Jest tak spuentować i to jest jedno zdanie. I oczywiście, że są też sentencje, które też są krótkie i na temat. No ale naprawdę trudno to jest ująć w słowa. Zresztą w ogóle słowa mają ograniczone swoje możliwości. Często to, co człowiek czuje w sercu i chce powiedzieć, nie da się ująć w słowa. To chyba wszyscy wiemy. A czy może Pani przeczytać nam jakiś swój wiersz? Mogę, chociaż tak się właśnie zastanawiałam, co ja tu mogę zaproponować. Nigdy jeszcze tego nie robiłam, więc proszę mi wybaczyć. Będę musiała pewnie założyć okulary, bo ja już nie czytam znaczy czytam, ale z trudem, więc nie będę teraz się tak męczyć. Ile mam tego przeczytać, proszę mi powiedzieć. Nie za dużo w każdym razie. Mam kilka, więc myślę, że jak mi Pani powie, ile mam przeczytać, jak to jest bez tytułu. Odpuszczam to, co nie moje, zostawiam, co mi nie służy. Witam swój dzień ze spokojem, zrywam dzień płatki jak z róży. Odkrywam warstwa po warstwie najgłębsze pokłady złota. Z każdym dniem wstaję się bardziej. Potężna ze mnie istota. Zniewolić, zniszczyć się nie dam, choć miewam okresy zwątpień. Coś kupię i coś tam sprzedam, potem się jeszcze wykąpię. I znów świeżutka, radosna uparcie do celu dąży. Bo w końcu trwa jeszcze wiosna. Na pewno ze wszystkim zdąży. Proszę? Optymistyczny. No ten jest optymistyczny, znaczy, że chcę być optymistyczna. I robię dużo, żeby tak było. I to jeszcze jeden. Wstrzymaj swoje konie. Nie podążaj za tłumem, dokądkolwiek by nie gnał. Badaj rzeczy rozumem, lecz posłuchaj też serca. Że o duszy nie wspomnę, choć ona zbyt cichutka w tym hałasie ogromnym. Taka pianowa nutka. Zanim usta otworzysz, by oświecić publiczność, zastanowić się możesz. Zważyć na okoliczność, że ci wiedzę nie wszystką dzisiaj udostępniono. I może twoja bystrość pominęła wiadomość, iż choć jesteś człowiekiem i koroną stworzenia, to niewiele wraz z wiekiem w twoim życiu się zmienia. Wciąż dowcipy te same, takie same igrzyska bywają serwowane, krótko mówiąc, do pyska. Marchewka rozmiar mini, a kij w rozmiarze XL. Oszukałby Houdini nas aż na tyle zer? Więc czekaj końca działań i zważaj na owoce, byś zamiast biec na przełaj miał dni spokojne i noce. Nieistotna. Ale dlaczego? Dlaczego mnie nie widzisz? Nie chcesz znać? Nie chcesz wiedzieć, jaką mam dla ciebie wiadomość? Może myślisz, że nie mam nic do powiedzenia? Może nie chcesz mnie poznać? Może jestem dla ciebie przejrzysta jak tafla szkła? Ale dlaczego? Dlaczego mnie nie widzisz? Czy jestem niewystarczająca? Niezbyt udana i nie zasługuję? Widzisz tylko inne piosenki, inne wiersze i inne opowieści? Pusto mi bez twojego spojrzenia. Ale dlaczego? Dlaczego mnie nie widzisz? Bo wiesz, że nie widzę siebie ja. I ten nie jest zbyt optymistyczny. Czy ostatni i Dobrze. zakończymy? Srogi wigor. Ja nie wiem, kto mi dał skrzydła. Nie wiem, czy je mam, a nawet czy je miewam. Od czasu do czasu wieje wiatr i wtedy raz mi się zdaje, a raz mi się nie zdaje. A potem znowu siadam pod miedzą, jak waligórska mysz. Orzeł bez korony, szewc bez butów, mysz bez wigoru.
Czy poezja jest dla Pani środkiem wyrazu, czy czymś więcej? Środkiem wyrazu, ale też to jest rodzaj autoterapii. Myślę, że dla wielu poetów. Radzenia sobie z emocjami, z trudnymi sytuacjami. Tak, z trudnymi emocjami, tak, na pewno, bo jeżeli człowiek ma jakiś sposób na to, żeby sobie z nimi popracować, to jest to konstruktywne, tak? Rozwiązuje jakiś tam problem człowieka, a przy okazji, jak komuś się podoba, to super. I może komuś też kto nie umie akurat tego robić, dzięki temu przeżyje te emocje razem ze mną, na przykład. To jest coś w tym stylu. A co powoduje, że ma Pani potrzebę wyrażania tych emocji poprzez poezję, a nie właśnie przez prozę? Każdy wyraża siebie w taki sposób, jak potrafi, korzystając z takich narzędzi, jakie ma. I jeżeli chodzi o pisanie prozą, to ja chyba nie mam tyle cierpliwości, szczerze powiedziawszy, bo to wymaga dłuższego przesięścia nad tekstem, żeby go stworzyć. No, mam takiego bloga, na którym publikuję jakieś krótkie teksty, głównie ze względów biznesowych, bo jestem terapeutką takiej terapii manualnej Bowena i tam wrzucam, czym się zajmuję, w jaki sposób analizuję też zdrowie ludzkie pod kątem duszy i ciała. To są bardzo krótkie posty, bo zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie nie lubią długich, ale sobie tak myślę, że gdybym miała przyciągnąć uwagę ewentualnego czytelnika przy pomocy prozy, to już wymaga chyba większych umiejętności pisarskich, ponieważ to jest długie i musi być w tym coś głębszego, żeby utrzymało uwagę ewentualnego czytelnika tak długo. Nie wiem, czy potrafiłam to wyjaśnić. I człowiek się jest w stanie skupić na taką krótką chwilę. I ja też. Ja mam taki, że mnie po prostu nudzi coś szybko. Jakąś powieść, na pewno nie byłabym w stanie, zwłaszcza, że to też wymaga odpowiedniego warsztatu, czyli przygotowań do tej powieści, zbudowania całego scenariusza, zebrania materiałów, nie wiem, na przykład powieść historycznych, czy tam detektywistyczna, trzeba wiedzieć, jak skonstruować tę postać, żeby ona była wiarygodna dla ewentualnego czytelnika. Natomiast ja w tej poezji piszę tylko to, co ja wiem, co ja czuję tak mocno, że nikt się nie doczepi, że to nie jest autentyczne. A w historii pisanej prozą, to musiałabym pisać o sobie tylko i wyłącznie, żeby wiedzieć, o czym piszę. Ponieważ nie mam takiego warsztatu, który by umożliwiał mi pisanie na przykład, nie wiem, o kryminałów. Bo to trzeba wiedzieć, jak ta psychika takiego człowieka, który coś robi niezgodnego z prawem, funkcjonuje, czy w jakim środowisku się obraca, w jakimś takim współświadka, czy nawet z takiego, nie wiem, z jakiegoś innego świata, ale musi ten człowiek, tworząc tą historię, doskonale znać psychikę i warunki, w jakich to się odbywa, i psychikę postaci, tak żeby budować to napięcie odpowiednio. A w krótkich formach, jakimi ja się posługuję, i przede wszystkim ja piszę, nie piszę jakichś filozoficznych elaboratów, tylko rzeczy, o których mam pojęcie, ponieważ sama ich doświadczam, sama je przeżyłam. To jest coś z głębi mojego serca, więc jest mi tak łatwiej. Idę na łatwiznę po prostu. To też jest trudne, powiem od siebie, bo ja nie piszę poezji, bo nie umiem. Trudne jest dla tego, dla którego jest trudne. Dla mnie niewyobrażalnym majstersztykiem jest namalowanie obrazu. Takiego, że nie wiem, nawet pejzażu, chociaż nie wiem, co jest łatwiejsze, czy człowiek czy tam jakaś postać, nie wiem, zwierzęca, ludzka, czy pejzaż. Wszystko jedno. Dla mnie to jest po prostu abstrakcja totalna i nie wyobrażam sobie stworzenia czegoś takiego. Napisanie powieści również chyba nie jest w moich kompetencjach. Doceniam natomiast mistrzostwo niektórych ludzi, którzy pisali powieści i piszą nadal.
i potrafią tworzyć fantastyczne historie. I stwarzać ten świat tak, że on staje się dla nas wiarygodny, że potrafimy wejść tak głęboko, oderwać się od tego naszego świata, w którym żyjemy i wejść w inną zupełnie rzeczywistość, bo ja nie uwielbiam książki i zawsze dużo czytałam. Teraz trochę mniej, no bo mówię, zajęłam się bardziej takimi książkami, które mi pomagają się uczyć wielu rzeczy, których się nie nauczyłam wcześniej. Więc nie mam czasu na beletrystykę, ale zawsze mnie bardzo pochłaniały i dla mnie miarą dobrej książki jest to, że ja wchodzę w książki i ja nie słyszę, co się dzieje poza tym światem. Nie odrywam się w ogóle. Kompletnie nie słyszę, że ktoś do mnie coś mówi i tak dalej. To jest miarą dobrego dzieła literackiego dla mnie. Jeżeli ktoś potrafi coś takiego stworzyć, to jest dla mnie mistrzem. I choćby to był człowiek, który napisał tylko jedną książkę i ta jedna książka by mnie tak zachwyciła, to ja nadal będę uważać, że on tym osiągnął mistrzostwo. Nieważne, co zrobi później. No wspaniale. Tak jak z muzyką zresztą też. Tak, pani porównanie, jak pani mówiła o prozie i poezji, o tych różnicach, tak sobie pomyślałam, że to jest podobna różnica między sprintem a biegiem długodystansowym. Inne tak, predyspozycje, prawda? Inne Tak, w predyspozycje. moim przypadku tak, ale jak na przykład czytałam o tym, w jaki sposób warsztatowo tworzyła Szymborska i widziałam porównanie jej pierwotnego wzoru tekstu i ostateczną wersję, to po prostu byłam zaskoczona, że ona to kompletnie był inny wiersz na końcu. I ona nad tym pracowała bardzo długo, ale ona nad tym pracowała. To była jej sposób na życie. Natomiast dla mnie to jest taka odskocznia i ja zwykle przeredagowuję oczywiście moje wiersze, z niektórymi pracuję dłużej, ale to nie jest tak, że ja dni i noce na tym spędzam, no bo nie miałabym czasu robić tego, co robię zawodowo, co robię w domu i tak dalej, mnóstwo innych rzeczy, które robię. Dziękuję pani Litko za opowieść. Czy może pani powiedzieć trochę o swojej pracy tej terapeutycznej? Tak, oczywiście. Technika Bowena nie jest znana specjalnie w Polsce, zwłaszcza, że ona w 2008 roku została sprowadzona do nas. To jest terapia, która przyszła do nas z Australii aż. I to jest praca manualna na powięzi. Powięź to jest tkanka łączna, która pod skórą występuje u każdego ssaka, zresztą nie tylko u ssaka. Ja pracuję na ludziach, są ludzie, którzy pracują na zwierzętach. Oczywiście ja też swoim zwierzętom robię zabiegi, ale to nie jest moje źródło utrzymania. Natomiast to jest praca nad przełączaniem człowieka ze trybu walcz w trybu odpoczywaj. Wprowadzenia człowieka w stan, w którym on będzie mógł sam się zregenerować. Czyli jakby ja nie ingeruję w żaden sposób w ciało pacjenta tak mocno, żeby mu zaszkodzić, więc ta terapia nie ma przeciwwskazań. Bo ja tylko włączam taki guziczek na ciele pacjenta. Oczywiście ten guziczek u różnych pacjentów jest w różnych miejscach, bo w zależności od tego, jakie dolegliwości w naszym ciele się uaktywniają, to to tak naprawdę jest wyzwalane w tym miejscu, ale ten guziczek trzeba znaleźć, więc to nie zawsze jest kwestia 1 czy 2 zabiegów, może być więcej. Natomiast zdarza się, że wystarczy 1 zabieg. I oczywiście, jak z każdą terapią, jest to terapia w przypadku wielu skuteczna, a w przypadku niektórych osób nieskuteczna, ponieważ każdy sobie wybiera terapeutę. To bardzo ciekawe. Dobrze, pani Litko,